Dzień dobry, w dzisiejszym programie dalszy ciąg afery z niemieckimi Taurusami. Minister obrony zabrał głos. Poważny syberyjski deficyt energetyczny. Od 1 marca po raz kolejny bank centralny zaostrza politykę przyznawania kredytów hipotecznych. Ukraina otrzyma pierwszy transport z 800 000 pocisków znalezionych przez Czechy. Turcja zastąpiła Rosję w dostawach papieru toaletowego do Unii Europejskiej, a na koniec wielki blamaż. Ministerstwo Edukacji i Nauki zmuszone do rezygnacji z programu szkolenia psychologów do pracy z weteranami specoperacji. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w poniedziałek, kolejny tydzień zaczynamy z codziennym ekonomicznym przeglądem. Jesteśmy już na miejscach. Paweł, dzień dobry. Zanim oddam Ci głos, to chciałem Was tylko zaprosić na wywiad, który już przygotowaliśmy i będzie jego emisja jutro o godzinie 17. Jak obecnie funkcjonują małe firmy w Rosji, co z franczyzami. Myślę, że bardzo fajny odcinek. Gościnnie będzie Michał Wiśniewski, którego niestety pasek Pawła przysłonił imię. Ja go zdejmę. To ty go zdejmij i tu tak, mamy imię, nazwisko. Słuchajcie, bardzo fajny aspekt, bo o małych, średnich firmach, o franczyzach bardzo się mało mówi w Rosji. My też nie jesteśmy w stanie za dużo znaleźć informacji, a tu nam Michał dużo poopowiadał, więc już teraz zapraszam. No i oddaję Ci głos, Paweł. Słuchajcie, zaczynamy od paska. W sumie możemy przejść do informacji krótkich, bo nic się nie dzieje. Mamy spadki na gazie, ropa w sumie bez zmian. Jeżeli chodzi o Brent, mamy delikatny wzrost. Jeżeli chodzi o waluty, też delikatne wzrosty, no ale bez żadnych szaleństw. I przeszlibyśmy do tych informacji krótkich. Tutaj mamy wypowiedź ambasadora Niemiec, który powiedział, że został wezwany do rosyjskiego MSZ w związku z rozmową niemieckich oficerów na temat ataków na most krymski. My o tym wczoraj mówiliśmy, natomiast dzisiaj też będziemy mówić, bo mamy kontynuację tego wątku i myślę, że to się jeszcze będzie przewijać przez 2 tygodnie. Mamy wypowiedź Dimy Miedwiediewa, który powiedział, że Niemcy przygotowują się do wojny z Rosją i straszy Rosjan tą wojną, czyli Niemcy napadną na Rosję według niego. Tak skomentował rozmowę niemieckich wojskowych Dima. Było to w niedzielę, więc... Tak, ja jeszcze będę kontynuował, bo tamten wątek się też przewinął. Natomiast na odcinku kolejowym z Wjezda-Czapajewsk w obwodzie samarskim nieznane osoby wysadziły podporę mostu na rzece. Jeżeli most na rzece wyglądał tak jak ten z Jaruskiego, to tam dużo wysadzać nie trzeba było, żeby most był nieprzejezdny. Wyglądał lepiej, ale też jakoś specjalnie to nie. Mamy wypowiedź, słuchajcie, francuskiego Ministerstwa Obrony, które opublikowało pełną listę pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie w ciągu 2 lat konfliktu. Zgodnie z komunikatem francuskie władze wydały 2,6 miliarda euro, a także przeznaczyły dodatkowo 1,2 miliarda euro na Europejski Fundusz na Rzecz Pokoju, co daje łączną kwotę 3,8 miliarda euro. No i czekamy na ruch Niemiec w tej dziwnej licytacji, której jesteśmy świadkami. No, to tak fajnie się obserwuje z boku. Natomiast stanowisko Izraela wobec Rosji ulegnie zmianie, powiedział lider partii Amir Weichmann. Według niego na dostarczeniu systemów ostrzegania o atakach rakietowych Izrael może przekazać Kijowowi broń, na co wcześniej się nie zgadzali. Powiedzieli, że Rosja zapłaci cenę za wspieranie wrogów Izraela w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Ten wątek też mi się bardzo podoba, co tam Izrael wyśle Ukrainie i jak się odwróci od Rosji, bo tych takich zerwanych sojuszy, czy takich cichych sojuszy, które wygasają, jest coraz więcej.
No tak, Izraelczycy doszli do tych wniosków, do których my dochodziliśmy jakiś czas temu. Pojawiły się bardzo mocne dowody na inspirację działań i zarówno Hamasu, jak i Huti przez Rosjan. No i tutaj nie spotkało się to z aprobatą tych partii izraelskich, no i władz izraelskich. Tak? Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Natomiast mamy informację, że Włochy wycofują z terytorium Słowacji system obrony powietrznej SAMP-T, ponieważ według Rzymu jest on potrzebny gdzie indziej. No, gdzieś, gdzie może władze nie są takie proklemowskie. To jest dobra i zasadna odpowiedź. Ma Fico to, co chciał, więc okej. Natomiast władze Armenii cały czas cisną. Mówiliśmy wcześniej już w zeszłym tygodniu o Armenii, mówiliśmy w weekend, w globalu. Tym razem władze Armenii rozważają możliwość wycofania rosyjskich pograniczników z międzynarodowego lotniska w Erywaniu, gdzie przebywają zgodnie z porozumieniem od 1992 roku. Więc Armenia do dzieła, walcz o swoje, wyrwij się z rosyjskich tych szponów. Zobaczymy, czy się uda. Tak, mamy badanie agencji ratingowej Expert Ra, która twierdzi, że około 15 kolejnych banków straci licencję bankową w Rosji w 2024 roku, czyli tyle może być zagrożonych. To nie znaczy, że wszystkie zbankrutują, tylko że być raczej większa szansa, że więksi gracze ich przejmą. Dzisiaj też będę trochę mówił o tych zagrożeniach bankowych, ale to później. Natomiast Ministerstwo Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej popiera bezapelacyjnie ideę zapewnienia preferencji towarom rosyjskich producentów w sieciach handlowych i na rynkach. Tak powiedział wiceminister Przemysłu i Handlu Wiktor Jewtuchow. Według jego słów pierwsze 50 kart na portalach powinny zajmować wyłącznie towary rosyjskie. Bardzo mi się podoba bezapelacyjnie, słowo do samego końca mi się kojarzy od razu, cytując tutaj Bogusia Lindę, więc tak, też popieramy tą ideę bezapelacyjnie Zobacz, do jak będziesz samego chciał końca. znaleźć na jakiejś wyszukiwarce cenowy jakiś towar, to musisz tych 50 najpierw rosyjskich, tak? Tak, mówisz shit, Naklikasz, dopiero na trzecim naklikasz tam... się. O, dezodorant, który nie ten. Powinni zrobić, tak wiesz, że od razu jakiś przycisk, tak, powyżej Tak, 50. Pomiń 51. Nie no, jaja. Słuchajcie, a propos jaj, to może kubki. Tak, ale słowo. dzisiaj, słuchajcie, mamy bardzo mocnego kandydata do Jaruski. Znalazł się w cepie, bo musiał się znaleźć w cepie, sprawa jest poważna. Zostańcie do końca, bo myślę, że warto. A my sobie teraz Kubki, Paweł, ogłosimy kubki. Tak, Ja jakie pierwszy. słowo? Tak. Ja pierwszy. Rosyjskie. Rosyjskie, dobra. No to będzie proste. Dużo mi się od razu kojarzy. Zapamiętajcie, rosyjskie, ja natomiast zapomniałem wam wrzucić tego. Tak, wysyłamy odpowiedzi składające się z 2 członków na konkurs Kremlinki. Konkurs dla aktywnych patronów i osób, które wspierają kanał. Adres, dane kontaktowe i tak dalej, pamiętajcie. A ja przechodzę dalej. Ciąg dalszy z afery z niemieckimi Taurusami. Minister obrony Niemiec zabrał głos. Minister obrony nazwał wyciek tych informacji wojną informacyjną Rosji przeciwko Niemcom. Mówimy o nagraniu, które było omawiane we wczorajszym top 10. Jeżeli ktoś nie oglądał, miejsce 10 można sobie odtworzyć, bo to zaraz na początku. Chodzi o dostawę Taurusów, tych rakiet do Kijowa. Afera wybuchła po tym, jak Olaf Scholz wywołał międzynarodowy skandal z udziałem Francuzów i Brytyjczyków, wepchnął trochę ich pod pociąg, mówiąc, że ich te rakiety są sterowane z Ukrainy.
O tym mówiliśmy z kolei w sobotnim globalnym przeglądzie, do którego też odsyłam, jeżeli nie widzieliście, a dziś nowe informacje. Według ministra Pistoriusa jest to atak hybrydowy Moskwy, którego celem jest podważenie determinacji Niemiec. Okay. Mowa o opublikowaniu nagrania audio rozmowy dowódców niemieckich sił powietrznych Igno Gerhardsa z kilkoma oficerami, w którym omawiane są dostawy rakiet Taurus do Kijowa i możliwy atak na most krymski. To hybrydowy atak dezinformacyjny, chodzi o podział, o podważenie naszej jedności, powiedział Pistorius. Tu wyprostować tego się nie da i to troszkę jest takie cienkie tłumaczenie, no ale dobrze. Przestrzegł, aby nie dać się wciągnąć Putinowi i wezwał do reagowania ze szczególną ostrożnością, ale nie mniej zdecydowanie. Szef MON wyjaśnił, że natychmiast zarządził dokładne śledztwo w sprawie tego, co się stało. Według niego spodziewa się, że w ciągu najbliższych dni wyniki śledztwa niemieckiego kontrwywiadu pozwolą ustalić dokładną przyczynę tego, co się stało. Minister wyjaśnił, że przechwycona rozmowa została przeprowadzona za pośrednictwem platformy Webex, prawdopodobnie za pośrednictwem nieszyfrowanej linii. Z Webex można korzystać tylko przy określonym poziomie prywatności. Kontrwywiad sprawdzi, czy platforma została wybrana prawidłowo. Potem będziemy mogli mówić o konsekwencjach, w tym personalnych, zauważył minister. Komentując oświadczenie zastępcy szefa Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa po wycieku, że Niemcy przygotowują się do wojny z Rosją, Pistorius nazwał jego słowa scenicznymi. Podkreślił, że Niemcy mają tylko jeden cel – wspierać Ukrainę. Szef resortu obrony powiedział też, że nie są mu znane żadne inne rozmowy, które wyciekły. No zobaczymy, czy będą wyciekały. Moim zdaniem się tłumaczy dziwnie. Dali plamę. Przykrywa się tą aferą troszeczkę słowa Scholza, bo to jest taka niby kontynuacja, niby to teraz wchodzi na pierwsze strony gazet. Amerykanie może nie, ale Brytyjczycy i Francuzi są mocno oburzeni. Amerykanie też. Amerykanie też w sumie, czemu by mieli nie być? No dobra, przechodzimy dalej. Tak, przechodzimy, słuchajcie, do następnej informacji, która jest tytułowa, dotycząca poważnego syberyjskiego deficytu energetycznego, który czeka północną i wschodnią Syberię w najbliższych latach. Myślę, że już niedługo. Decyzje, które zapewniają możliwości pełnego pokrycia prognozowanego deficytu w rejonie Syberii, muszą być podejmowane w jak najkrótszym czasie, twierdzą rosyjscy eksperci. Obecnie regulatorzy nadal wybierają modernizację lub budowę rekordowo drogich generatorów, głównie elektrownie, niż żmudną pracę polegającą na przenoszeniu luźnego zapotrzebowania do sfer nadwyżki energii oraz bardziej elastycznego podejścia do lokalizacji urządzeń i zmniejszenia strat energetycznych, twierdzi wspólnota odbiorców energii. Jednak obecnie inwestycje nie są w stanie pokryć prognozowanego zapotrzebowania na energię, a czasu do przymusowych przerw w dostarczaniu energii jest coraz mniej. Ostatnio mega przetarg na budowę elektrowni na południowym wschodzie Syberii nie pokryje całego deficytu energetycznego w rejonie. Okazało się, że na ogłoszony przetarg odpowiedziały zaledwie 3 firmy, zgłosiły 3 projekty, które przeszły selekcję wstępną. Koszt megaprojektów oszacowano na 775 miliardów rubli w ciągu 20 lat. Obiekty planowo budowane niestety nie pokryją zapotrzebowania i dadzą jedynie 40% deficytu w regionie, jeżeli zostaną wybudowane. Więc konieczne są kolejne przetargi, przynajmniej na 700 MW. Ministerstwo Energii przypomina, że decyzja o potrzebie dodatkowego konkursu
podejmuje rząd. Decyzji jednak nie ma, jak i potencjalnie chętnych inwestorów. Obecne parametry cenowe są zbyt niskie, a odbiorcy energii uznają zwycięskie projekty za rekordowo drogie. Obecny konkurs wygrali uczestnicy, którzy złożyli aplikację z najniższą ceną. No i to chyba było jedyne, co było brane w tym momencie pod uwagę. Krańcowa wartość całkowitych jednostkowych nakładów inwestycyjnych, koszty budowy, koszty przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej wyniosła 423 miliony rubli za 1 megawatt w cenach z 2028 roku. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. No ale tak to jest. Rząd mówi, że to jest dużo, firmy mówią, że to jest za mało i pojawia się według ekspertów zasadne pytanie, czy realizowane projekty są opłacalne i realne, bo może się okazać, że nigdy nie zostaną wybudowane. Ministerstwo Energii poinformowało natomiast, że podsumowuje dopiero wyniki selekcji, przypominając, że istnieją dwie możliwości pokrycia deficytu: budowa nowych elektrowni lub ich rozbudowa, jak i przebudowa sieci energetycznych. Obie propozycje są rozpatrywane każdorazowo przy ogłaszaniu konkursu. Decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej selekcji może podjąć rząd na podstawie wyników rozpatrzenia przez Komisję Prawną do spraw rozwoju elektroenergetyki. Wszystko jednak wskazuje, że decyzja nie nastąpi w tym roku, a zegar bije. Obecnie trzeba się liczyć, że w następnych latach nastąpią czasowe przerwy w dostawie energii i pojawia się pytanie raczej kiedy, w którym regionie i jak mocno będą uciążliwe. To znaczy tam, że nie wymienili jeszcze jednego sposobu. Jak brakuje energii tak dla 40% ludzi, to rozwiązanie się samo nasuwa. Znaczy wiesz co, to nawet chyba, brakuje to jest z jednej strony, natomiast chodzi o elastyczność, czyli masz rejony, gdzie masz tą nadwyżkę i ta nadwyżka nie jest w stanie, bo sieci nie są w stanie dostarczyć do innych regionów, gdzie miejscowości, gdzie nie masz, bo te sieci są, ich przepustowości są jakoś tam nierozbudowane. No i są też duże straty, tak? No bo to tak w sowieckim stylu nadal wszystko jest robione. Duże też elektrownie węglowe tam zostały, 2 bloki duże węglowe. Słuchaj, powiedziałeś o nakładach w setkach miliardów rubli, o ile dobrze pamiętam, 700 miliardów rubli chyba. I jeżeli w tym momencie są cięcia na inwestycje i infrastrukturę i w najbliższych latach już wiemy, że będą cięcia i raczej to się nie będzie rozwijać, Syberia, nie oszukujmy się, będzie najmniej doinwestowana, no bo gdzieś po europejskiej stronie Rosji będą te inwestycje bardziej widoczne, no i tam będą ewentualnie robione, to ja tego nie widzę. Będzie po prostu cofanie się do lat bez prądu. Tak jak tą nauczycielkę z Jaruski mieliśmy, że nie było prądu, to po prostu będą miasteczka, gdzie będzie prąd, powiedzmy 4 godziny dziennie, bo będzie trzeba to jakoś rozdysponować, albo będą długie blackouty. Okej, sami sobie życzyli tego, więc brawo Rosjanie. Myślę, że a pomyśl sobie, że tak naprawdę to jest, nie wiem, miesiąc operacji wojskowej na Ukrainie i by byli w stanie pewnie to wszystko zmodernizować i wybudować, a przepalają to w bezsensownym konflikcie. Tak, tutaj mi się skojarzyła taka wypowiedź, nie będę cytował nazwiska pewnego naszego doktora, który powiedział, że za Uralem na Syberii tam powstają fabryki. A więc panie doktorze. A może on myślał, że elektrownie? Może on myślał, że elektrownie. Trzeba elektrownie, żeby zasilić te fabryki, one same się nie zasilą. I to jest proces i widać, że Rosjanie są zupełnie nieprzygotowani też na ten rozwój przemysłu, no bo w tej części większość fabryk będzie, jeżeli już będzie, bo na razie nie powstają, no to w części europejskiej. Tam mamy lepszą sytuację. Tak, no tak właśnie to będzie wyglądało. Słuchajcie, dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach, natomiast ja przejdę do następnego tematu.
Dziś mamy 4 marca, natomiast od 1 marca po raz kolejny Bank Centralny Rosyjski zaostrzył politykę przyznawania kredytów hipotecznych. Kredyty hipoteczne stają się coraz mniej dostępne dla Rosjan z wysokim poziomem zadłużenia. Nowe działania Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej spowodowane są faktem, że banki komercyjne coraz częściej udzielają kredytów kredytobiorcom, którzy już posiadają nadmierną dźwignię finansową. O tym zrobiliśmy mnóstwo programów. Zapraszamy, jeżeli ktoś nie widział. Chodzi o to, że po prostu Rosjanie są zadłużeni pod korek, a jeszcze brali dodatkowo kredyty hipoteczne. Nowe przepisy będą próbowały ten proceder jak najbardziej wyhamować, natomiast te przepisy są nudne i zniuansowane, więc streszczę je wam tak. Im bardziej zadłużony człowiek, tym mniejsze szanse na dostanie kredytu od marca. Przejdę natomiast bardziej do tematu, który jeden z ekspertów wymienił przy wywiadzie dla gazety MKRU. Podam wam pytanie dziennikarza i cytat. I tu pytanie, ale jest mało prawdopodobne, aby jakikolwiek Rosjanin był gotowy zaciągnąć kredyt mieszkaniowy na poziomie 18%. Tym samym odmowa udzielenia preferencyjnego kredytu faktycznie zamrozi segment kredytowy. Jakie tutaj są zagrożenia? I dla tych, którzy nie oglądali nas, są kredyty preferencyjne, one są dostępne na przykład dla żołnierzy, którzy walczyli na Ukrainie, na regiony, które się wyludniają, na przykład właśnie jakieś syberyjskie, natomiast nie jest to jakiś szeroki strumień. Ci ludzie, którzy biorą kredyty komercyjne, hipoteczne, w tym momencie muszą się liczyć z oprocentowaniem 18 lub więcej procent na hipotece. No i całkowite zamknięcie tego segmentu tłumaczy tu nam ekspert, co może to wywołać. Gwałtowny spadek kredytów hipotecznych może spowodować kryzys na rynku nieruchomości, podobny do tego, który rozwija się w Chinach od 2020 roku. W Chinach trwa masowe bankructwo deweloperów, które zaczęło się wraz z upadkiem megadewelopera Evergrande. Ceny mieszkań spadają, a miliony mieszkań pozostają niesprzedane. He Keng, były zastępca dyrektora chińskiego biura statystycznego, powiedział, że Chiny mają wystarczającą liczbę dostępnych mieszkań, aby pomieścić całą populację kraju, liczącą około 1,4 miliarda ludzi. Efekt domina rozprzestrzenia się na sektor finansowy i chińskie banki. Nie chciałbym, aby taka chińska choroba finansowa, podobnie jak koronawirus, dotarła do Rosji. Chcę jednak zwrócić uwagę na fakt, że rynek nie rezygnuje całkowicie z preferencyjnych kredytów hipotecznych, a jedynie ich nadmierne, powszechne stosowanie. Zaadresowane programy są realizowane. Tu przypominam i gorąco Was namawiam do odcinka naszego sprzed miesiąca o nadchodzącej aferze dewelopersko-bankowej. Zrobiliśmy o tym odcinek miesiąc temu. Ja podałem Wam pod dzisiejszym odcinkiem link do niego, bo niewielu z Was go obejrzało, a tam wydaje się, że te sedno sprawy Paweł dobrze uchwycił. Obejrzało go Was mało, natomiast tam są listy, łapówki, olbrzymie pieniądze w grze. Dodatkowo ten nasz film chyba znów dobrze zdiagnozował problem i już rosyjscy eksperci zaczynają mieć podobne obawy, więc gorąco Was zachęcam. I to, co Paweł powiedział dzisiaj w shortach, że kolejne 15 banków jest na jakimś musiku, że może stracić licencję bankową. No tu się dzieją już ciekawe rzeczy ogólnie w sektorze bankowym i zatrzymanie akcji kredytowej, kredytów hipotecznych, kredytów takich konsumpcyjnych, no może spowodować to, co mówiliśmy w tym roku, czyli problemy systemu finansowego w jakimś przynajmniej części. Tak, od wiosny wchodzą uprawnienia nowe dla banków centralnego, będą wydawać nowe decyzje makroostrożnościowe dla banków, Mhm. które będą wiążące dla banków, szczególnie jeżeli chodzi o kredyty typu Ninja, bo sytuacja tych kredytów, gdzie ludzie jak gdyby są powyżej progu 80%,
tego makroostrożnościowego jest w tym momencie fatalna. Chodzi o to, że cały czas są udzielane kredyty dla osób, które wydają ponad 80% swoich zarobków na spłatę kredytów. Tak? Tak. To wzrosło ponad dwukrotnie w 2023 i cały czas rośnie. Tutaj bank centralny jest bardzo zaniepokojony. My mówiliśmy o tym wielokrotnie. A przejdziemy sobie, słuchajcie, do Ukrainy. Do informacji, która w tym momencie pojawiła się w rosyjskiej, w angielskiej, też w europejskiej prasie, czyli informacja, że Ukraina otrzymuje prawdopodobnie albo już otrzymała, tego nigdy nie wiemy, pierwszy transport z 800 000 pocisków znalezionych przez Czechy poza granicami Unii Europejskiej. I tutaj mowa jest o pierwszej partii pocisków artyleryjskich kalibru 155 zakupionych w krajach trzecich z inicjatywy Republiki Czeskiej. Dotrze na Ukrainę w ciągu kilku tygodni. Taką mamy wypowiedź rzecznika czeskiego Ministerstwa Obrony. I tutaj według niego na zakup amunicji dla sił zbrojnych Ukrainy zaangażowanych jest wiele krajów europejskich, ale nie sprecyzował, i słusznie, jakich. Nie ujawnił również, z czyich zapasów będą realizowane pierwsze dostawy, zaznaczając, że informacje te zostaną upublicznione po przybyciu pocisków na Ukrainę. Więc tutaj, tak jak mówię, albo te pociski są dostarczane, albo już dostarczyli. Za jakiś czas być może się dowiemy, z jakiego kraju, i pewnie raczej się dowiemy w momencie, kiedy już będzie koniec, tak? Czyli ta ostatnia partia, żeby nie podawać tych informacji Rosjanom. Chociaż pewnie oni doskonale wiedzą. W lutym prezydent Czech Petr Paweł powiedział na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, że Czechy znalazły 500 000 pocisków kalibru 155 mm i 300 000 pocisków kalibru 122 mm, które mogą zostać przekazane siłom zbrojnym Ukrainy w ciągu kilku tygodni, jeśli sojusznicy przeznaczą na to środki. I do inicjatywy przyłączyło się wiele krajów: Holandia, Belgia, Czechy, Dania, Wielka Brytania, Szwecja i być może jeszcze jakieś inne, o których nie wiemy. W związku z zaprzestaniem pomocy wojskowej ze strony Stanów Zjednoczonych, które od jesieni nie były w stanie się porozumieć w sprawie pakietu 61 miliardów dolarów dla Kijowa, armia ukraińska, tak jak wiecie, zaczęła odczuwać niedobór w artylerii i w pociskach i zaczęła oszczędzać amunicję na polu walki. Siły zbrojne Ukrainy są w stanie odpowiedzieć na 10 strzałów ze strony rosyjskiej tylko jednym. Takie mamy wypowiedzi ze strony Wołodymira Zełańskiego, który ostrzega, że bez wsparcia Zachodu ukraińskie wojsko będzie zmuszone do odwrotu. I tutaj według wojskowych Ukraina potrzebuje obecnie, tak się szacuje, żeby wyrównać tą dysproporcję, 200 000 pocisków miesięcznie i w tym momencie byłaby w stanie wystrzeliwać około od 6 do 7 tysięcy pocisków dziennie. Taką średnią mają Rosjanie. Tymczasem w ciągu ostatniego półrocza Rosja, przypomnijmy, mówiliśmy wczoraj, otrzymała od Korei Północnej być może nawet do 3 milionów pocisków artyleryjskich. Tak informował minister obrony Korei Południowej. Natomiast od lutego, też o tym wczoraj mówiliśmy, okazało się, że mamy przerwę w dostawach i albo pociski się skończyły, albo przerwa jest czymś innym spowodowana. My o tym wczoraj mówiliśmy. Jeżeli ktoś nie słuchał, top 10, a ten temat go interesuje, to zapraszamy. Tak, jesteś dzisiaj jakiś taki grzeczniejszy, stonowany i spokojniejszy według widzów. Jakąś medytację miałeś rano? Widzę. Tak. Ja zawsze jestem spokojny.
Ale widać nie zawsze grzeczny, skoro tak A, wiedzieli, że... powiedziałem spokojny. Przechodzimy do kolejnego tematu, może krótki, ale dosyć ciekawy. Turcja zastąpiła Rosję w dostawach papieru toaletowego do Unii Europejskiej. W 2022 roku Turcja gwałtownie zwiększyła eksport papieru toaletowego do Unii, rekompensując wycofanie się z rynku Rosji. W ubiegłym roku Turcja dostarczyła do Unii Europejskiej 102 tysiące ton papieru toaletowego, czyli o 38% więcej niż w 2021 roku. Jednocześnie Rosja, która przed wprowadzeniem sankcji zajmowała 5. miejsce wśród największych dostawców tego produktu do Unii Europejskiej, całkowicie utraciła dostęp do tego rynku. W 2021 roku dostawy rosyjskiego papieru toaletowego do Unii Europejskiej wynosiły 36 tysięcy ton. No i Turcja zastąpiła ten rynek. Liderem dostaw do Unii Europejskiej pozostaje Wielka Brytania, na 3. miejscu są Chiny i ktoś jeszcze tu był, ale mi wypadł. No ale mniejsza o to, myślę, że aż tak szczegółowo tego papieru śledzić nie będziemy. Natomiast dobrze, że Rosja już nam nie zajmuje się tymi tematami. Piszcie, z jakich papierów wy korzystacie w komentarzach, a my przejdziemy do ostatniej informacji, która jest gruba. No więc przytrzymajcie się czegoś. Mamy wielki blamaż. Ministerstwo Edukacji i Nauki zmuszone do rezygnacji z programu szkolenia psychologów do pracy z weteranami specoperacji. Jak podaje Komiersant, Ministerstwo Edukacji i Nauki zrezygnowało ze skandalicznego programu szkoleniowego dla psychologów pracujących z weteranami. Dokument przewidywał 71 godzin wykładów na temat tradycyjnych wartości i wojen umysłowych, które są prowadzone przeciwko każdemu obywatelowi Federacji Rosyjskiej przez nieprzyjazne kraje. I tylko godzinę na temat psychologicznych konsekwencji moralnego lub niemoralnego zachowania na wojnie. Źródło w ministerstwie powiedziało gazecie, że urzędnik, który prowadził ten program, został już zwolniony. W zeszłym tygodniu uniwersytety zgłosiły już do nauczania nowy przedmiot: duchowe bezpieczeństwo jednostki i tradycyjne rosyjskie wartości duchowe i moralne. Chciałbym podręcznik do tego przeczytać. Naprawdę to mogłoby... Jak uda wam się zdobyć gdzieś ten podręcznik, to my na Jaruskim przeczytamy cały ten podręcznik, bo myślę, że on będzie zawierał same perełki. Tak, powołano specjalną fundację, która miała się zajmować rekrutacją specjalistów. Fundacja nazywa się Obrońcy Ojczyzny. Okazało się jednak, że wśród zatrudnianych wykładowców mieli być psycholodzy kliniczni, a okazało się, że trochę inaczej. Ci psycholodzy kliniczni są inni, bo są psycholodzy energoterapeuci, psycholodzy astrolodzy, psycholodzy tarociści, Można taki którzy miks stosują zrobić? techniki pozbawione naukowego uzasadnienia, pseudonaukowe i okultystyczne. Czytamy tutaj w dzienniku. Pani doktor, urwało mi rękę, nie mogę spać i mam koszmary w nocy. Tarot mówi, że... W rezultacie ministerstwo... No kasechorych takie rzeczy, nie? W rezultacie ministerstwo nieoficjalnie przyznaje, że niedobór wojskowych psychologów stał się problemem na poziomie federalnym, z którym nie potrafi sobie poradzić. Duże kontrowersje budzi również sam program. Zacytujemy tylko pierwszą część, znaczy nie całą, bo to trwa 36 godzin akademickich. W tym czasie studenci, przyszli psychologowie wojenni powinni opanować takie pojęcia jak pojęcia ducha, duchowości, duchowej podstawy, duchowej wiedzy, duchowego zdrowia, duchowego dziedziczenia, duchowego zagrożenia, duchowego bezpieczeństwa. Musieli się też nauczyć, bezpieczeństwo duchowe jest integralną częścią bezpieczeństwa narodowego. Autorami programu jest prezes
praktycznego Instytutu Psychologii i Psychoterapii Religijnej mnich Cyprian. Obecnie ministerstwo pracuje już nad stworzeniem kolejnego programu, ale według niego zajmie to sporo czasu. Co będzie zawierał i kto go wdroży, tego nikt nie wie. Tu mamy prośbę, żeby rozwinąć to na Jaruski. Myślę, że trzeba wrócić do tego i ja mam milion pytań, tak, ale to nie jest dzisiaj dobry moment, żebyśmy je rozwijali, bo nie skończymy do 12 tego. Ja powiem szczerze, że każdy tydzień kręcenia informacji ekonomicznych coraz bardziej mnie zaskakuje i widzę pewien trend i pewne przeobrażenie, jakie tu informacje. One są poważne, tak? No bo to poważny program, poważny ten. Natomiast, no nie wiem, no ja jakoś bym może i chciał, żeby mnie tarocistka uczyła, nie wiem, tak. Program przygotowany przez Jezusa. No to tylko w Rosji, słuchajcie. To tylko w Rosji coś takiego mogło się wydarzyć. Ale wiesz dlaczego to jest? Ale to jest rozsądne i ja myślę, że to ma pewne podłoże. Jeżeli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś logicznie, a tego, co robi władza, nie potrafi się logicznie wytłumaczyć, to musisz ludziom mówić, że to jest coś głębszego i duchowego. I wtedy to może się sklei w jakąś logiczną, wiesz, całość. Znaczy, inaczej nie. Wiem, bo zobacz, no przedmiot miał się nazywać Duchowe bezpieczeństwo jednostki, tradycyjne rosyjskie wartości duchowe i moralne. No to jak rekrutacja się przebiegała? No jeżeli przychodził taka tarocistka, no to wydaje się, że ona jest bardzo kompetentna, tak? Czy astrolog. Ona może przewidziała te pytania. Starota jej wyszły, które na egzaminie. Na temat ducha pewnie dużo wie i duszy. Czy to pomoże tym weteranom? Nie wiemy, ale widać, że ministerstwo cały czas pracuje nad kolejnym programem. Prawdopodobnie teraz będzie dbało, żeby ten program się nie dostał do prasy, zanim nie zostanie wdrożony. Dobra, mamy to w takim razie. To ja do twojego członu dodam w takim razie psychologia, bo to by idealnie pasowało i to by było może nasze dzisiejsze hasło. No i do zobaczenia po południu, bo szykujemy dla was komentarz dnia. Również mamy ciekawy temat. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.